Castile właśnie wystartowały nowe eventy i nowe wyzwania, a wy pewnie zastanawiacie się, jak do tego wszystkiego podejść z głową. Tutaj właśnie macie na kalendarzu, że już rozpoczął się event Championship Heroes Abyss i Tarot. Wkrótce się rozpocznie Championship Sealed Item. No i jesteśmy też w trakcie trwania Advanced Arena. Wszystko to z pulą 1,5 miliona tokenów cast do podziału. No i jeżeli chcecie wiedzieć, czy warto pewne rzeczy przepalać, jak do tego podejść zwycięsko, to zapraszam na ten odcinek. Lecimy. No i event zaczynamy od małej rewolucji, ponieważ wszyscy narzekali tutaj na zmiany heroesów sezonowych. Już wam pokazuję, jakich teraz mamy, czyli Magellan, Vasilius, Diabeł popularny, Owen i Petrarcha. I tutaj ważna sprawa, jeżeli oglądaliście pozostałe moje filmy, to na pewno tych bohaterów macie, z uwagi na to, że wystarczyło ich zgarniać na przykład z Dungeon Shopu, gdzie macie na przykład Magellana. Wystarczyło z League Shopu, jeżeli jesteście w naszej lidze, jeżeli jesteście na Telegramie, gdzie poruszamy takie kwestie, to wystarczyło się mnie słuchać albo osób, które już dłużej siedzą w grze i na pewno wszystko by było pozałatwiane. Oczywiście ja do końca nie jestem zadowolony, bo tego Petrarchy sam nie zgarniałem, natomiast jeżeli chodzi już o Diabła, Magellana czy Vasiliusa, no to w moim wypadku nie ma takich problemów. Tutaj mogę wam pokazać, jak moi heroesi obecnie wyglądają, także możecie zobaczyć, że poza Petrarchor, który jest na 7 gwiazdkach, pozostali dosyć fajnie są rozwinięci. No i z uwagi na zmiany, czyli prowadzenia do obiegu tokena cast, mamy tutaj możliwość zakupienia niektórych rzeczy. Jak widzicie, Seed of Soul ja już mam wykupione i to jest na ten tydzień. I również polecam tym osobom, które będą brały udział, jeżeli chodzi o Championship Abyss i Tarot, żeby od tego zacząć. Dlaczego od tego zacząć? Bo tam cena wychodzi dużo tańsza i jak będziecie samonować po prostu tych bohaterów, jeżeli chodzi tutaj o sekcję Abyss i Tarot, no to zaoszczędzicie całe 30 tokenów cast, czyli jedno samonowanie. Zauważcie, że to polega na tym, że macie w sumie 40 samonów i po tych 40 samonach na pewno kartę, którą wybierzecie spośród tych 4 bohaterów, musi się ona wam pojawić. Ja to robię pojedynczo z uwagi na to, że w takim wypadku jest większa szansa, że właśnie w tym momencie pojawi wam się ten bohater. Nie musi to być 38 samonów, średnio miałem jakieś 32, 35, a więc trochę tutaj można zawsze zaoszczędzić. I możecie zobaczyć, że ranking również odzwierciedla. Sprawdźcie sobie, że tutaj macie właśnie Diabła na 29 miejscu. Jak widzicie, punktacja nie jest zbyt duża, więc ja tu być może nawet pobiję się o pierwszą dziesiątkę. Mój plan jest taki, że wszystkie tokeny cast, które obecnie posiadam, przepalę na ten event i jeżeli zajdzie taka potrzeba, również mam pomysł, żeby tutaj to, co wam już kiedyś pokazywałem, zgarnąć sobie Seed of Souls właśnie z tego miejsca. Jak zobaczycie, jeżeli jeszcze tutaj nie korzystaliście, to ceny są dużo tańsze. Ja korzystałem przy tym evencie sezonowym. Natomiast możecie zobaczyć, że potem w kolejnych macie coraz więcej tych Seed of Souls, natomiast cena również się zwiększa. Zakładam, że tutaj mogę wydać około $100, może trochę więcej. Dla osób, które właśnie będą tutaj podchodziły do tego w sposób taki finansowy, też zachęcam. Tak jak widzicie, ja mam tutaj już te pakiety wykupione na 7, na 30 dni. Też oba są wykupione, więc z każdej takiej skrzynki codziennie
wypada kilka tokenów cast. No i zbieramy ziarko do ziarka, aż zbierze się miarka i progresujemy. Dlaczego uważam, że warto wydawać nasze tokeny cast? Bo można zjeść ciastko i mieć ciastko, czyli mieć na wyższym poziomie tego dużo lepszego bohatera, któremu został włączony piąty skill, a dzięki temu, że mamy tutaj ten ranking i odpowiednie nagrody, no to możecie zobaczyć, że obecnie za 29 miejsce ja zgarnę 1340 tokenów. Jeżeli uda mi się wskoczyć do pierwszej dziesiątki, to będzie to trochę mniej niż obecnie posiadałem, bo miałem chyba ponad 2000 tych tokenów. Natomiast mnie to jakby nie martwi, ponieważ wiem, że jeszcze z areny powinienem zgadnąć tutaj te tokeny, więc jeżeli również walczycie na Advance Arena, no to możecie to wszystko sobie do kupy połączyć, a wydaje mi się, że przed tym, co nadchodzi, do końca nie wiemy, czy to będzie w tym miesiącu, czy będzie w kolejnym miesiącu, ale tutaj mówimy o sezonie TGE, to właśnie na AMA podczas ostatniego Space'a padła informacja na koniec tego Space'a. Wiem, że nie wszyscy mogli tutaj całego Space'a słuchać, więc jakieś 2,5 minuty przed zakończeniem Leo, który zajmuje się społecznością w Castilla, powiedział, że taki event sezon TGE nie będzie tylko tokeny cast, ale będzie również pula w USDT. No i patrząc na poprzednie sezony, no to zawsze pula tokenów cast była najbardziej rozrzucona, jeżeli chodzi o tutaj eventy związane z areną, więc ja chcę swój team jak najmocniej podkręcić. No ale spójrzmy jeszcze na ten nowy shop. Tutaj macie teraz tylko taką możliwość do pozyskania Mezmera, Mediciego, no i jest nowy bohater Caleb. Uważam, że cała trójka tutaj może stanowić bardzo poważne wzmocnienie dla frakcji Clock Tower, czyli tej frakcji fioletowej, no bo Caleb to jest tak zwane zaginione ogniwo, jest to assassin. Tutaj chciałbym wam pokazać, dlaczego wydaje mi się, że to jeden z lepszych asasynów, ponieważ jego skill polega na tym, że wyznaczamy go nie automatycznie, a możemy samemu naprowadzać. No i on wtedy po prostu atakuje wszystko, co ma dookoła. Poza The Hound Caleb i oprócz Medicego warto się zastanowić, dlaczego Mezmer już nie jest do samonowania, a jest tylko na sklepie. I wydaje mi się, że kluczowym jest tutaj ten skill, który jakby wrzuca niewidzialność dla naszego Heroesa, który ma najwyższe statystyki pod względem ataków. Wyobraźcie teraz sobie, że właśnie Mezmer rzuca tutaj na list taki czar i ona powiedzmy przez 4 sekundy albo i dłużej, jeżeli ma ktoś rozwinięte skille, a wydaje mi się, że teraz będzie o to ciężko, ale wydaje mi się, że to może troszeczkę zmienić metę z czerwonego składu właśnie na fioletowy, jeżeli ktoś to fajnie poukłada. No i mając te rzeczy na uwadze, jak to fajnie rozegrać, to uważam, że teraz te środki, które macie, jeżeli będziecie chcieli rzeczywiście wydawać tokeny cast, warto wrzucić na Heroes Championship, Abyss i Tarot i na razie jeszcze nie wydawać tutaj na Caleba czy Medicego albo Mezmera. W zasadzie wydaje mi się, że jeżeli zakupimy i trafimy tutaj tą kartę Caleba, no to być może on już się będzie pojawiać w samonach. Natomiast możecie zobaczyć, że w samonach wśród kart legendarnych nie znajdziecie Medicego i Mezmera, więc jeżeli chodzi o Mezmera,
to on jest dostępny tylko na shopie lub w Top Choice'ach. W Top Choice'ach właśnie znajdziecie jeszcze Mesmera, natomiast jeżeli chodzi tutaj o Mediciego, to Cervance Shop, jak widzicie, 12 tysięcy tokenów. Przypominam, że te tokeny otrzymujemy w momencie, kiedy otrzymujemy przy samonowaniu bohaterów poniżej Heroesów RAR. Natomiast zaraz powiecie, diabeł, ale skąd ja mam brać te karty? No to już wam pokazuję. Na Arenie Shop, jeżeli walczycie na tej zwykłej i na tej Advance, to również zdobywacie coiny. Jak widzicie, ja mam 213 tokenów, które po części wydaję tutaj na kryształy z bohaterami. I staram się ich ściągać wszystkich ze sklepów, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, i też Was zachęcam właśnie do tego, żeby z każdego shopu tych bohaterów ściągać. No i dodatkowo potem możecie przeznaczyć to na karty. Dodatkowo walcząc czy na Gate of Hell, czy na Cycle Battleground, również macie takie możliwości zgarnięcia tutaj kart oraz innych surowców. No i przede wszystkim w questach. Jeżeli w questach nie robicie weekly, no to samemu sobie szkodzicie, bo jak widzicie, tutaj jest do zgarnięcia 5 tych kart. Dodatkowo czasami chyba jeszcze te karty wypadają ze skrzynek, więc tak naprawdę jest sporo możliwości, żeby te karty sobie pozyskać. No i mam dla Was dobrą wiadomość, bo Team również wsłuchuje się w to, co piszecie na Discordzie, i zostało podniesione larum, że niepotrzebnie te skrzynki wylądowały na shopie, w którym płacimy za tokeny cast. One z powrotem wróciły w swoje prawowite miejsce. No i wykorzystujcie je z uwagi, że tam znajdziecie sporo mana krystal, a jak wiemy, to jest potrzebne do rozwoju naszych bohaterów. Dodatkowo też ci, którzy kupują pakiety i zastanawiają się, w jaki sposób wydać to na kryształy, no to ja osobiście kupuję Joannę Dark. Kupując 6 sztuk, od razu mamy jej kartę, więc wydajemy 1800 kryształów, no ale na coś te kryształy trzeba przepalić. No i na sam koniec zachęcam Was do udziału już teraz w Advanced Arena, szczególnie jeżeli macie kryształy i szukacie miejsca, gdzie możecie je przepalić. Zobaczcie, tutaj Wam pokazuję ostatnie moje walki, i jak widzicie, gracze byli na dosyć niskich poziomach. Jest to też częściowo związane z tym, że jeszcze nie wszyscy się pozbierali tutaj po zmienieniu tych bohaterów sezonowych, nie poprzestawiali składów, więc to jest dla Was rzeczywiście taka okazja, żeby szybciej tutaj sobie podnieść ten poziom. No i wiadomo, wszyscy bijemy się o tego mastera, a dopiero potem o tą pozycję. Macie jeszcze kilka tygodni i wykorzystujcie również te darmowe, jak i za kryształy. Musicie, jeżeli gracie free to play, musicie sobie odpowiednio tym wszystkim zarządzać, na co chcecie poświęcić te kryształy, jeżeli nie kupujecie pakietów i nie macie ich w nadmiarze. Uważam, że chyba najlepszym wydatkiem to jest podciągnięcie tych bohaterów, zakupienie skrzynek, no a w dalszej kolejności tutaj zabawa na arenie Advance. No i pamiętajcie, jeżeli jeszcze nie zbindowaliście swojego kodu, to tu właśnie macie, diabeł Wam pokazuje mój kod, który znajdziecie również tutaj pod filmem. Zachęcam do bindowania, bo dzięki temu macie za darmo 20 summonów, i pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał po więcej takich filmów. A ja tymczasem zbijam pionę i znikam. Na razie.